Kiedy FNAF 3 zostało wydane na początku 2015 roku, jednym z największych pytań w community było: gdzie jest Phantom Bonnie? Ja naprawdę nigdy nie rozumiałem tego pytania, nawet wydawało mi się czasami trochę irytujące. Odpowiedź po prostu brzmi: on nie istnieje. Odpowiedzią jest: wygląd fantomów nie ma znaczenia. Nie możemy być całkowicie pewni, czy fantomy są nawiedzone, czy nie, ale w obu przypadkach ich wygląd wciąż może być całkowicie randomowy, bo jeżeli są halucynacjami, to są tylko wspomnieniami protagonisty. Jeżeli są duchami, to wciąż nie muszą przedstawiać postaci, które wcześniej nawiedzały. Scott chciał, żeby każda postać była unikalna. Dlatego nie dał nam dwóch Freddy'ego i Golden Freddy'ego, dlatego nie dał nam Phantom Bonniego, bo mieliśmy już Springtrapa. Dzięki temu był w stanie dać więcej unikalnych postaci. Dostaliśmy w tej grze Bibi i Mangle. Ale gdy już tutaj jesteśmy, to wydaje mi się, że temat kto jest kim jest trochę bardziej interesujący i nie chodzi tutaj tylko o fantomy. Wydaje mi się, że we FNAFie 3 wygląd nie ma znaczenia. Wygląd może nas oszukiwać i powinniśmy patrzeć na to, co postacie robią, żeby domyślić się, kto jest kim. Takie sytuacje pojawiają się we FNAF 3 wiele razy i spróbuję je w tym momencie zebrać w jedno miejsce. Wszystko, co mogę sobie wyobrazić, ale miejcie na uwadze to, że spróbuję wyczerpać temat, wyciągnę wszystko, co wydaje mi się, że pasuje do tego motywu i możliwe, że powiem za dużo, powiem jakieś rzeczy, które może były nieumyślne albo po prostu mylę się w pewnych miejscach. Dlatego nie przekreślajcie całego filmu tylko dlatego, że jedna z jego części wam się nie podoba. Zacznijmy z czymś prostym, prawdopodobnie nie aż tak istotnym, ze Springtrapem. Kim jest Springtrap? Oczywiście na ten moment znamy odpowiedź na to pytanie, ale nie wiedzieliśmy o tym, kiedy gra została wydana. Ukazanie tożsamości Springtrapa to nie było coś, czego nikt nie mógł się spodziewać, ale wciąż było to bardzo fajnie zrobione. Wiedzieliśmy, że to jest ktoś, o kim powinniśmy wiedzieć. Teasery dawały nam informację: I am still here, wciąż tu jestem. To nie było zapowiedź jakiejś zupełnie nowej postaci. Kiedy teasery się pojawiły, debatowaliśmy na tym, kim w ogóle jest ten animatronik. Myśleliśmy, że to Fredbear, a cień na zębach tym bardziej nas zmylił. Myśleliśmy, że postać wygląda zupełnie inaczej. Kiedy gra wyszła, wciąż nie byliśmy pewni, kim jest Springtrap i ktoś musiał przejść noc piątą, żebyśmy się tego dowiedzieli. To był tym lepszy twist, że w poprzednich grach nie mieliśmy takiej wielkiej tajemnicy. Wtedy pytania pojawiały się, kiedy graliśmy w grę, ale tym razem wielkie pytanie pojawiło się na początku, kiedy Scott teaserował w ogóle grę. Kiedy zaczynaliśmy grę, to wiedzieliśmy, czego szukać. Tożsamość Springtrapa to była wielka tajemnica od samego początku, a jego wygląd nic nam nie mówił. Była to po prostu jakaś wariacja Bonniego. Atakował nas, tak samo jak każdy inny animatronik w serii. Ale jak mówię, Springtrap nie jest głównym punktem tego odcinka. Springtrap po prostu tworzy nam nastrój tajemnicy, ale tym razem dostajemy rzeczywistą odpowiedź bezpośrednią. Wiemy, kim jest Springtrap. W tym momencie Scott nie próbuje nas oszukać tym wyglądem, jak wydaje mi się dzieje się w innych przypadkach. Jednym z głównych tematów, które chcę omówić, to fantomy i duchy, które pojawiają się w minigierkach. Jak powiedziałem na początku, nie wydaje mi się, że wygląd fantomów ma znaczenie. Fantomy mają oldy, klasyki, to i naraz. Nie ma nic specyficznego w żadnej z tych postaci, może poza marionetką. Wydaje mi się, że to jest po prostu podstawowy zestaw ofiar, piątka z gazet plus marionetka. Wydaje mi się, że jest jeden sekret ukryty pomiędzy tymi postaciami. Sekret Phantom Mangle. Bo gra daje nam 5 głównych fantomów: Freddy, Bonnie, Chica, Bibi i Puppet. Podczas gdy Mangle to jest 6. sekretny fantom. Mangle nie ma jumpscare'a, Mangle nie pojawia się w ekstrasach. To jest dziwne i wydaje mi się, że jest co do tego jakiś powód. Dla porównania mamy 5 duchów w minigierkach. Wiemy, że nawiedzają one Freddy'ego, Bonniego, Chica, Foxy'ego i nie wiemy, kim jest ten ostatni, więc musimy zgadywać. Oczywiście możemy się domyśleć, że to jest Golden Freddy, ale równie dobrze mogłaby to być marionetka. I wydaje mi się, że to jest dosyć ważne pytanie, bo duchów było łącznie 5. Jednego z nich tutaj nie było, żeby zobaczyć śmierć Williama. Albo Golden Freddy'ego, albo marionetki. Nie obchodzi los Williama. I ja osobiście często używam tego argumentu w teoriach Golden Victima, żeby powiedzieć, że Golden Freddy nie został zabity przez Williama i dlatego on nie atakuje Williama sam z siebie. Wiemy, że atakuje stróżów nocnych we FNAF 1 i we FNAF 2, ale jego powody mogą być różne. Może być nimi fakt, że Mike jest protagonistą, albo że żółty strój został ruszony. To nie jest tak, że on jest chętny do ataku w żadnej z tych dwóch gier. Wydaje mi się, że on nie atakuje, kiedy nie musi i nie ma żadnego żalu wobec Williama. Ale tak czy tak, jak mówię, ma to sens w przypadku fantomów. Ich wygląd jest randomowy, nie reprezentuje duchów, wyglądają tak, jak wyglądają tylko po to, żeby Scott nie tworzył 2 kopii tej samej postaci. W międzyczasie ich zachowanie, ich prezentacja to jest coś, co możemy analizować. Jeden jest ukryty, specjalny, a minigierki dają nam jakiegoś ducha po prostu. Jego wygląd nic dla nas nie znaczy, wygląda tak samo jak wszyscy inni.
Ciężko stwierdzić, czy to Golden Freddy, czy to marionetka. Patrząc się na screen, który widzimy w zakończeniu, można uznać, że to jest Golden Freddy. Ja osobiście uważam, że jest to marionetka. Innym przypadkiem są minigierki na tych maszynach do grania. Te postacie są naprawdę niejasne. W teorii widzimy tutaj płaczące dzieciaki, które dostają maski i tutaj wyraźnie widać, kto jest kim, ale to tylko 1/3 postaci. Poza głównym zestawem mamy bonusowe dzieciaki w maskach. Obecnie wydaje się, że reprezentują one Mediocre Melodies, ale w przeszłości były to po prostu randomowe dzieciaki. Nawet jeżeli dzisiaj połączymy je z Mediocresami, to wciąż nie wyjaśnia to nam niczego, nie wiemy kim oni są. Więc wciąż jest to zestaw postaci, których wygląd nic nam nie mówi. Bardzo często uważa się, że te postacie są po prostu nikim. Minigierki to są zniekształcone gry na maszynach. I uważa się, że te postacie są po prostu częścią gry przed tym, jak została ona zniekształcona. Ale patrząc na ich zachowanie, można dojść do wniosku, że biorą one udział w Happy's Day. Możemy wziąć jakiś element z ich wyglądu, to są dzieciaki, to są takie same postacie jak główny zestaw. Te dzieci biorą udział w evencie, w którym uwięzione dusze dzieci zostają uwolnione. Więc prostym rozwiązaniem byłaby informacja, że to też są ofiary, to są inne ofiary. I wyjaśnia nam to niektóre wątki, ponieważ ludzie uważają, że toy animatroniki wciąż nie są wyjaśnione. Niektórych prowadzi to do konkluzji, że toy animatroniki nigdy nie były nawiedzone w ogóle. Ale nie. Mamy odpowiedź na to pytanie i są to dodatkowe dzieciaki w maskach. Wydaje mi się, że jest też trzeci zestaw ofiar. Dzieciaki z Go 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 i staregowe postacie. I to są protagoniści minigierek. Te postacie też mają randomowy wygląd, ale wydaje mi się, że to są easter eggi, ponieważ jest tutaj Shadow Bonnie wśród nich. I tak samo jak dzieciaki w maskach, oni biorą udział w Happy's Day'u, ale robią to poprzez przygotowywanie tego eventu. Oni znajdują płaczące dzieci i zabierają je na to wydarzenie. Jest też ich dokładnie 5, a Scott używa numeru 5 bardzo często w kontekście ofiar. Także tak, znowu mam tutaj postacie z jakimś losowym wyglądem, ale ich zachowanie pasuje nam do poszczególnych postaci. Fantomy używają randomowych, popularnych postaci. Maski dzieciaków używają randomowe, nieznane nam nowe postacie. A protagoniści minigierek znowu dają nam randomowe postacie: Golden Freddy, Mangle, Bibi, Toyczyka, Shadow Bonnie. Jeżeli weźmiemy jeszcze marionetkę jako szóstą postać, mamy reprezentanta każdej postaci. Podobny motyw pojawia się w sekretnych strefach w minigierkach. Jeżeli spojrzymy na minigierkę Toyczyki, w jej sekretnej strefie jest 5 cupcake'ów, które przypominają swoim wyglądem duchy. Jeden z nich idzie za Toyczyką. I kiedy nie ma tutaj nic specyficznego na temat ich wyglądu, duchy jak duchy, to możemy stwierdzić, że to są duchy toy animatroników. Jest dokładnie 5 z nich i jeden z nich idzie za Toyczyką. To nie jest jakieś bardzo głębokie, to jest dosyć proste połączenie, nie wydaje mi się, że muszę tego i długo tłumaczyć. Innym przypadkiem jest minigierka Bibi. Mamy tutaj 3 figurki płaczących Bibi i coś dziwnego w środku. Jeżeli mam być szczery, to wciąż nie mam żadnego pojęcia, co to mogłoby być. Jedyna interpretacja, jaką mam, jest taka, że te Bibi to trójka dzieciaków z incydentu z gazet, która nie została pokazana na kamerach. Ale nie widzę tego teraz jak jakiś silny, przekonujący dowód, przekonujący odpowiedź. Ale nawet jeżeli nie jestem w stanie tego wyjaśnić, to wciąż wydaje mi się, że motyw się zgadza. Jest to jeszcze jeden przypadek, w którym mamy randomowy wygląd postaci i nie wiąże się on z rzeczywistą tożsamością. Jeżeli mamy rozwiązać, czym jest to wydarzenie, to nie powinniśmy patrzeć na wygląd Bibi, że to jest trójka Balloon Boyów, ale powinniśmy skupić się na 3 płaczących postaciach w jakimś dziwnym miejscu z tym randomowym dziwnym obiektem. Nie ma jakiegoś wielkiego wniosku czy wielkiego plot twista z tego wideo, ale wydaje mi się, że jest to wystarczająco podobnych sytuacji, żeby udowodnić moje racje, żeby udowodnić, że Scott miał na myśli tutaj taki wątek, który pojawia się w trzeciej grze, w którym wygląd postaci ma nas oszukiwać. Robotyczne ciała już nie istnieją, więc duchy nie muszą używać tego wyglądu, mogą wyglądać tak, jak im się żywnie podoba. Wydaje mi się, że dokładnie to się stało. To jest powód, dla którego Phantom Bonnie nie istnieje. To jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy teoretyzujemy o FNAF-ie 3. I cóż, ode mnie to tyle na dzisiaj, więc dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie komentarz z waszymi własnymi przemyśleniami, jeżeli widzicie inny przypadek takiego zwodniczego wyglądu w tej grze. Jeżeli macie jakieś swoje własne przemyślenia albo nie podoba wam się coś w mojej teorii, to też zostawcie komentarz, a ja spróbuję odpowiedzieć na parę z nich.